BRICS to grupa państw o rozwijających się gospodarkach, postrzeganych jako kluczowi gracze w globalnej ekonomii i polityce, szczególnie w kontekście alternatywy dla dominujących gospodarek zachodnich. Obecnie jej członkami są Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki, a także nowi członkowie, którzy dołączyli w tym roku: Egipt, Etiopia, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie, tworząc rozszerzoną grupę BRICS+. Razem zajmują obszar ponad 43,5 miliona km², co stanowi prawie 1/3 powierzchni lądów na Ziemi. Zamieszkuje go blisko 3 miliardy 600 milionów mieszkańców, to jest około 45% światowej populacji. W 2023 roku PKB bloku 9 państw przekroczył w sumie 27 bilionów dolarów. Stanowiło to więcej niż 1/4 światowego produktu krajowego brutto. Wpłynął na to m.in. eksport o wartości 5 bilionów dolarów, który odpowiadał wówczas za ponad 1/5 globalnego eksportu. Średni ubiegłoroczny wzrost gospodarczy grupy przekroczył 4% i jest wciąż napędzany przede wszystkim przez szybki rozwój krajów takich jak Chiny, Indie czy Etiopia. Starzy członkowie BRICS w 2024 roku cechują się różnym poziomem inflacji, ze średnią 4–5%. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę nowych członków, to wynik ten wzrasta już do ponad 11%. Unia Europejska, składająca się z 27 państw, obejmuje 10-krotnie mniejszy obszar, który zamieszkuje około 450 milionów mieszkańców, czyli niemalże 1/8 tego, co nowy BRICS. Przełożyło się to na PKB, który był w ubiegłym roku niższy o prawie 10 bilionów dolarów i wyniósł ostatecznie 18 bilionów 300 miliardów dolarów. Unijne tempo wzrostu gospodarczego rośnie znacznie wolniej, częściowo ze względu na już wysoki poziom rozwoju. W ubiegłym roku było to zaledwie 0,5%. Pod względem eksportu Unia sprzedała w tym czasie towary o wartości przekraczającej 2,5 biliona dolarów, czyli dwukrotnie mniej niż wschodzący konkurent. Mocną stroną gospodarki europejskiego ugrupowania jest stosunkowo niska inflacja, która w czerwcu bieżącego roku wyniosła średnio 2,6%, co może odzwierciedlać stabilność ekonomiczną. Dla państw nowego BRICS inflacja prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas będzie stanowić poważny problem. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, zapraszamy do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału, aby nie przegapić nowych materiałów. Dzięki i kontynuujmy. BRICS nie jest formalnym sojuszem, ale jego członkowie, w tym kraje takie jak Chiny, Rosja, Indie czy Brazylia, dysponują znacznym potencjałem militarnym. Chociaż koncentruje się głównie na współpracy gospodarczej, nie można wykluczyć jej pogłębienia także w sferze obronności, zwłaszcza w kontekście wzrastających napięć globalnych i wyzwań bezpieczeństwa. Łączny budżet wojskowy bloku 9 państw w ubiegłym roku przekroczył $0,5 biliona. Mają łącznie ponad 6,5 miliona żołnierzy, z czego 2 miliony należy do Chin. Ponadto grupę zasila prawie 5 milionów rezerwistów, a więcej niż 4 miliony osób są członkami organizacji paramilitarnych. Pod względem sprzętu wojskowego dysponują olbrzymią ilością 33 tysięcy czołgów, których około połowa przypada na Rosję. W sojuszu znajduje się również ponad 700 tysięcy pojazdów opancerzonych, około 13 tysięcy jednostek artylerii samobieżnej, blisko 18 tysięcy przeciwlotniczej oraz więcej niż 9 tysięcy rakietowej. BRICS Plus to także niemalże 13 tysięcy samolotów, w tym myśliwców i bombowców, z czego największy udział mają Rosja i Chiny, oraz ponad 2000 statków morskich. Najpotężniejszą bronią są jednak głowice nuklearne. Sojusz 9 państw dysponuje ich łącznie ponad 6200, z czego 90% to głowice rosyjskie. Zarówno Rosja, Indie, jak i Chiny dysponują triadą nuklearną, czyli strategią odstraszania nuklearnego realizowaną za pomocą uzbrojenia zarówno lądowego, powietrznego, jak i morskiego. NATO, które skupia 32 państwa, ma łącznie ponad dwukrotnie większy budżet obronny, co przekłada się m.in. na znacznie nowocześniejsze technologie wojskowe. Jednak dysponuje prawie o połowę mniejszą liczbą żołnierzy, o 1,5 miliona mniejszą rezerwą oraz 5-krotnie mniejszą liczbą członków jednostek paramilitarnych. Pod względem wielkości posiadanego sprzętu wojsk lądowych również zostaje daleko w tyle. BRICS Plus dysponuje około 3-krotnie większą liczbą czołgów, artylerii samobieżnej i przeciwlotniczej oraz 4-krotnie większą liczbą jednostek rakietowych. Wyjątkiem są pojazdy opancerzone,
których Pakt Północnoatlantycki ma w sumie 141 000 sztuk więcej. Główną przewagę NATO stanowią siły powietrzne i ich gigantyczna liczba ponad 22 000 maszyn. Najbardziej wyrównanym obszarem jest marynarka wojenna, gdzie różnica jest niewielka, z korzyścią dla BRICS+. Istnieje 9 państw na świecie posiadających broń jądrową. W NATO są to Wielka Brytania z ilością 225 głowic nuklearnych, Francja 290 oraz USA 5044. Stany Zjednoczone i Francja mogą przenosić swoje głowice atomowe przez samoloty, okręty podwodne oraz pociski balistyczne. Natomiast brytyjski arsenał nuklearny opiera się na systemie strategicznych rakiet balistycznych Trident, które są rozmieszczone na okrętach podwodnych typu Vanguard. Rozszerzony BRICS dysponuje większym potencjałem, zarówno gospodarczym, jak i militarnym, ale chęć Turcji do wstąpienia w jej szeregi wynika z innych powodów. Według agencji prasowej Bloomberg jest to m.in. frustracja związana z długoletnią próbą przystąpienia do Unii Europejskiej, która uzyskała status kraju kandydującego już w grudniu 1999 roku. Ponadto administracja prezydenta Erdogana uważa, iż geopolityczny środek ciężkości przesuwa się z dala od rozwiniętych gospodarek, kojarzonych głównie z zachodnią Europą. Dodatkowo dołączenie do wschodzącego sojuszu, gdzie kluczowymi członkami są Rosja i Chiny, może zwiększyć wpływy geopolityczne Turcji i umożliwić z nimi lepszą współpracę gospodarczą. Władze Ankary mogłyby pełnić rolę kanału handlowego między Unią a Azją, będąc również centrum eksportu gazu z Rosji i Azji Środkowej. Kolejną przyczyną tej decyzji jest ochłodzenie relacji z sojusznikami z NATO, będące pochodną stanowiska Erdogana wobec Moskwy po jej inwazji na Ukrainę. Turcja zachowała bowiem bliskie relacje z Rosją. Bloomberg zauważa również, że BRICS oferuje też alternatywę wobec instytucji zachodnich, takich jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, co zbiega się z tureckimi aspiracjami uniezależnienia się od Zachodu. Czy Turcja podjęła dobrą decyzję budowania sojuszy poza Zachodem? Jesteśmy ciekaw Waszych opinii, dajcie znać w komentarzu. Zapraszamy również do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału. Dzięki i do zobaczenia już wkrótce.